Skoro powiedzieliśmy A, to trzeba powiedzieć B. Witajcie moi drodzy na co niedzielnej przygodzie. Wybieramy się dzisiaj do jednego z piękniejszych miast w całym UK, czyli do Edynburga. Lokal, który odwiedzamy dzisiaj, nazywa się The Percy. Mam nadzieję, że nie kaleczę tej nazwy. Pojadę, to się dowiem. I powiem wam, że dzisiaj wyjątkowo wiem co jem. Pierwsze danie jadłem, formę podania tylko raz na kanale. Drugie danie klasyk, ale z dodatkiem moim najukochańszym. Jedyne co nie wiem to desery i oczywiście nie będzie alkoholu, nie? Bo jadę do Szkocji, jeżeli wiecie, albo nie wiecie, to się teraz dowiecie, tam jest 0,0, jeżeli chodzi o limit alkoholu, a ja jadę i wracam. Także nie zostaję niestety na noc. Jedziemy do Edynburga, prawie 4 godziny mamy jazdy. No i co? Zapinamy pasy. Powiem wam, że w Percy jeszcze nie byłem, ale póki co wrażenie naprawdę dobre, nie? No raz, że Facebook, dwa, że strona naprawdę ładnie się prezentuje. Strona i Facebook wiadomo, będzie w przypiętym, wszystkie linki w ogóle, jakiekolwiek tam mniej więcej znajdę, będą w przypiętym komentarzu i w opisie filmu, ale kolejną profeskę, którą zobaczyłem i w ogóle przez wszystkie epizody, jakie robiłem, to się z tym nie spotkałem. A o co chodzi? Chodzi o to, że jak dzwoniłem do nich, oczywiście dowiedzieć się, że mają otwarte, czy mają otwarte i zarezerwować stolik w razie czego, to była opcja normalnie polski i angielski, a tego jeszcze nie spotkałem na wszystkie miejscówki, jakie odwiedziłem polskie, póki co. Także The Percy, so far so good. W ogóle zdjęcia lokalu prezentują się świetnie. Tam parę dań, które znalazłem na ich zdjęciach, też również prezentują się świetnie. Profeska na stronie, profeska z telefonem. Tylko co? Nie samymi zdjęciami człowiek żyje. Jadę tam, sprawdzę jakie są vibe'y, zobaczę ile w ogóle zapłacę za to. No i co? Zapraszam od razu, to jest info dla nowych, na podsumowanie. A lokalizację studia, mam nadzieję, że pogoda nie zepsuje, bo znalazłem świetną. Dobra, dla mnie pełna koncentracja na drogę. Jedziemy tam, mam nadzieję, że będziemy jakoś na 12. Jest dopiero parę minut po 8. No i co? Kącik.pl bawi, Ania uczy. Aniu, powiedz naszym widzom coś ciekawego na temat miasta Edynburg. Edynburg to jedno z najbardziej fascynujących miast Wielkiej Brytanii. Pełne historii, tajemnic i niepowtarzalnego klimatu. Oto kilka ciekawostek, które wyróżniają to szkockie miasto. Miasto dwóch twarzy. Edynburg składa się z dwóch wyraźnych części. Old Town, Stare Miasto, z wąskimi uliczkami, średniowieczną architekturą i legendami o duchach. New Town, Nowe Miasto, z eleganckimi, georgiańskimi budynkami i szerokimi alejami. Obie części wpisane są na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Historia wybuchowa. Pod miastem znajduje się sieć podziemnych tuneli i piwnic. Część z nich została zamknięta po epidemiach dżumy. Legenda głosi, że właśnie tam ukrywano chorych, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się zarazy. Miasto literatury. Edynburg to pierwsze na świecie miasto literatury UNESCO. To tutaj tworzył m.in. Sir Arthur Conan Doyle, twórca Sherlocka Holmesa, i J.K. Rowling, która napisała pierwsze tomy Harry'ego Pottera w kawiarni The Elephant House. Wulkan w centrum miasta? W centrum Edynburga znajduje się Arthur's Seat, wygasły wulkan i najwyższy punkt w parku Holyrood. Ze szczytu rozciąga się spektakularny widok na całe miasto. Moi drodzy, witamy w Edinburgh, czyli w Edynburgu.
Siemanko, jesteśmy na miejscu i powiem wam, że naprzeciwko Percy jest duże Tesco. Równa się duży parking, nie? Ja tutaj sobie zaparkuję, pójdę sobie na pewno później coś po prostu kupić. A może teraz sobie kupię, bo jeszcze mam parę minut do otwarcia Percy. No i co? Edynburg, niesamowite miasto, nie? Byłem tutaj parokrotnie, ale jak przejeżdżałem, to mi się przypomniało, jak piękne jest to miasto. Nie mogę doczekać się studia. No i dobra, nie przedłużając, bo jestem jaki? Jestem mega głodny. The Percy Edinburgh albo Edynburg, Felowskarnia. Idziemy. Zamówienie już złożone, zaraz wjeżdża i wam pokazuję. No i co? Jesteśmy w tym naprawdę ładnie prezentującym się lokalu, chociaż więcej będzie w podsumowaniu. Jesteśmy na Szkocji, Edynburg, piwo Guinness bezalkoholowe. Coś, bardzo dużo jest podobieństwa w Coldbridge. I Coldbridge, od razu mówię lekką uwagę, to było Evi's Kitchen, teraz jest Greek Scran, o ile dobrze pamiętam. No i co, tam piliśmy zerówę Guinnessa, tutaj wypijemy to samo. Tutaj jest niesamowita pogoda, miasto jest niesamowite i mam nadzieję takowe też będzie jedzenie. Także co, za The Percy, za Edynburg, za was moi drodzy widzowie, wasze zdrówko. Hej, pierwsze danie już wjechało, jak już powiedziałem, pierwszy raz spróbowaliśmy to danie, pierwszy i jedyny w ogóle forma podania tego. Spróbowaliśmy gdzie? W Barnsley i jak już miniaturka wam zdradziła, mamy dzisiaj żurek w chlebie. Dobra, nagrywki nagrywkami. Jechałem tutaj z 4 godziny, czyli z 5 nie jadłem. Biała, przepyszna kiełbasa. Zaraz to pokażę wam wszystko. Dobra, chodźcie. Tak trochę egoistycznie zacząłem. Patrzcie na to. Biała kiełba, naprawdę dobra. Ten w ogóle żurek jest przepięknie przyprawiony. Jajo. I chrupiąca bułeczka. Żeby nie było, że tylko gadam. Słyszycie, jak jest chrupka. Muszę się przyznać bez bicia do czegoś, że jajko już skosztowałem bez was. Ale zrobię to ponownie. Powiem wam, co tu jeszcze jest naprawdę dobrego. Wyczuwalna nutka szanu. Jest naprawdę dobry. Drugie danie wjechało, już na mnie patrzy i co, lekka podpowiedź, co to może być, bo piwo do tego jest mus, ale że jestem dzisiaj na Szkocji, w Edynburgu, nie za bardzo mogę pić piwo, dlatego zerówkę piję, ale równie dobrze może być kompocik do tego. Ja biorę łyka, a wy się zastanówcie, co to może być. Wow, truskawkowy. Dobra, patrzcie. Powiem wam, że ten schabak jest ogromny, nie? On się w ogóle chyba nazywa na całą patelnię, czy coś takiego. Tradycja schabowych musi być podtrzymana. Trochę przypałowo jest, bo już parę ludzi się zeszło. Ale co, dostawiamy go do mojej pustej makówy. O, zaraz go przekroimy, zaraz go spróbujemy, ale zobaczcie w ogóle, co tu jeszcze jest. Jest kapusta zasmażana, klasyk i ziemniaki. Ale jest jeszcze coś, co kocham i jeżeli to będzie jako side,
to zawsze to wezmę, nie? Czyli co? Mizeria. Próbujemy mizerię na razie. O. Ogórasy chrupkie. To jest chyba śmietana. Przepyszna. Kapusta zasmażana teraz. Pyszna. Musicie zawsze uważać na te ziele angielskie. Ja to nieraz przygryzłem. Ale kapusta plus ziemniaki. Z koprem też. Delikatne, pyszne. No i co? Czas na gwiazdę głównego dania. Powiem wam, że on to nie jest gruby jakiś specjalnie, ale ta panierka i w ogóle no wielkość tego, nie? Mi naprawdę smakuje. Słuchajcie, mam ochotę na schabaka, na mizerię z ziemniakami i popić kompotem. Patrzcie na to. Słuchajcie, wjechał deser i powiem wam, że kolega, który mnie obsługuje, kolega Dawid, którego serdecznie pozdrawiam z góry, powiedział, że mają dwa swoje wypieki, ten lokal. Czyli mają sernik i mają jabłecznik. Niestety ani nie jestem fanem sernika, ani nie jestem fanem jabłecznika i dlatego skusiłem się dzisiaj na sticky toffee pudding z lodami, a ja lubię te yin-yang, nie? Jak jest coś ciepłego i jest coś zimnego. Oczywiście moim najlepszym deserem na świecie jest chocolate brownie, który jedliśmy aż w chól. Nie przedłużając tego epizodu niepotrzebnie, słuchajcie, wjeżdża kawa czarna, bez mleka, potrzebna mi na tą daleką podróż do domu. Potrzebne mi to jest, nie? I jeszcze od razu z góry mówię, spoileruję, podoba mi się ten rozmiar. No i co? Sticky toffee pudding z lodami. Dobre, ale nie zjadłem razem z lodami. Jakoś mi się tak nabrało. Dobra, patrzcie teraz. Słuchajcie, dokończam to i spotykam się za chwilę na podsumowaniu. Hej! Hej, właśnie wychodzimy z Percy, ale Edynburga jeszcze nie opuszczamy, bo nasza lokalizacja, za dużo nie zdradzając, będzie tutaj. Wy to chyba macie ze mną za dobrze, co? Witajcie dzisiaj w PL-owskim studiu. Słuchajcie, za mną są 3 iconic mosty w Edynburgu. Pierwszy to jest Forth Bridge, Forth Road Bridge i Queen's Ferry Crossing. Jeżeli byliście kiedyś w Edynburgu albo przejeżdżaliście obok, to na pewno słyszeliście albo obiło wam się co nieco o uszy na temat tych mostów, które ja mam za sobą. Jesteśmy dokładnie tutaj w Long Craig Scouts Activity Center. Powiem wam, że jest po prostu dużo takich
cały rząd samochodów tutaj zobaczycie do zaparkowania. Nie porysujcie swoje fury, nie porysujcie czyjejś fury i parkujecie za darmo i sobie pospacerujecie z tymi przepięknymi widokami. Zanim omówimy The Percy w Edynburgu, chciałbym podziękować Tobie, Doroto, i chciałbym podziękować Tobie, Dawidzie. Dawid jest kolegą, który się dzisiaj o mnie troszczył, a Dorota to jest Big Boss. Dzięki wielkie Wam za opiekę i pozdrawiam również kucharza z Gdańska. Lublin, Poznań, Gdańsk, stąd pochodzą kolejni ciekawi, kolejni przemili ludzie, których poznałem na mojej drodze youtubera. Dobra, cukier mamy za sobą. Słuchajcie, parę słów na temat lokalu, a zaraz powiem Wam króciutką historię, którą poznałem dzięki koleżance Dorocie. Zanim tam się w ogóle wybrałem, wiedziałem, że jest pub i jest bar, restauracja i nie wiedziałem, na jakiej zasadzie to działa, nie? Powiem Wam, jak wszedłem, pub śliczny, nie? To po prostu taki brytyjski, fajny pub, coś podobnego właśnie jak mieliśmy w Coatbridge, takie fajne vibe, tylko tutaj jest troszkę inaczej. Coatbridge to było takie małe miasteczko, Edinburgh City, nie? Po prostu w Coatbridge każdy tam był kliki, każdy się zna, tutaj po prostu możesz nie znać nawet swojego sąsiada, nie? No i co? Ja uwielbiam takie miejsca, ta cała restauracja, powiem Wam, i to jest taki big statement, nie? Według mojego takiego upodobania osobistego, najładniejsza restauracja, w jakiej dotychczas byłem. Ja lubię te wykończenia na suficie, takie fajne nice touche, lubię te siedzenia, po prostu takie pubowe, wiktoriańskie, naprawdę, nie wiem czy to wiktoriańskie, ale wiecie o co chodzi, nie? Mi naprawdę się mega podobał The Percy. Jako lokal, a jeżeli chodzi o jedzenie, to może zanim powiem cokolwiek na temat jedzenia, to wjedziemy od razu w ceny. Wizytę w The Percy zaczęliśmy niestety będąc w Szkocji in and out, bo zaraz wracam. Zaczęliśmy od Guinnessa zerówki i Guinness zerówka kosztował 3,80. Na pierwsze danie to był kosmos. Oprócz Barnsley nigdzie indziej tego nie widziałem, żeby polskie miejscówki serwowały. Żurek w chlebie i ten żurek kosztował 9,50. Zanim main wjechał, wypiliśmy kompot i szklanka kompotu truskawkowego kosztowała funta 40. A na maina był przeogromny schabowy i ten schabowy z ziemniakami i z kapustą zasmażaną kosztował 14,25. A mówię 14,25, bo jak zauważyliście i jak ja, moje patrzałki zauważają zawsze, jeżeli jest dodatkowa mizeria, to ta mizeria musi wjechać i tutaj było nie inaczej. Za mizerię dodatkową zapłaciliśmy 2,95. 4-godzinny powrót do domu. Naturalnością jest to, że w The Percy musiała wjechać kawa i kawa americano kosztowała 2,45. Sticky Toffee Pudding kosztował 5,95. Za całość w The Percy zapłaciliśmy 40 funtów 30 pensów. Dobra, ceny mamy omówione, to teraz wjeżdżamy w omówienia dań. Jeżeli chodzi o piwo, nie ma za bardzo co omawiać, ale powiem Wam, że jeżeli ja nie jestem za bardzo fanem zerówek, to ten Guinness zerowy naprawdę się sprawdza, nie? Jeżeli chodzi o kompot, pyszny, nie? Naprawdę truskawa tam była wyczuwalna, ceny zaraz powiem. Dobra, kompot mamy, piwo mamy, żurek. Jeżeli chodzi o żurek, świetny pomysł, nie? Nie wiem czemu, czy to chodzi po prostu o dostępność takiego pieczywa, że polskie lokale nie serwują w chlebie, ale fajnie. Ogólnie ta porcja cała nie jest duża, tylko że wiadomo, jeżeli dodacie do tego ten chleb, który sobie zjecie, ja całego nie chciałem zjeść, bo dowiedziałem się, że ten kotlet będzie duży, ale idzie się najeść nawet taką zupą. Schabowy, przeogromny, taki sam jak moja makówka, nie? I tak, powiedziałem, że on był tam trochę taki cieniutki, ale po drugiej stronie już był grubszy, nie? I to nie jest tak, że on był taki cieniutki, a ogromna była panierka, nie? Fajnie właśnie, że on był cienki tam z tej strony, ale ta panierka też była taka cienka, nie? No i później było więcej, ale paniery też nie było jakieś grube, bo nieraz wiecie, nieraz macie taką kartkę papieru, a paniery nawalone i później niby wygląda to na duży na duży kotlet. No to tutaj tak nie było. Kawa jak kawa, fajnie, że duża, bo niektórzy serwują po prostu takie malutkie jakieś wiecie, żeby łyknąć sobie, nie? Nawet nie espresso, ja mówię o americano. Tutaj fajnie, spora była i cena naprawdę atrakcyjna, ale ceny zaraz powiem. No i co? I Sticky Toffee Pudding, powiem Wam, że na parę razy poza kamerami też i tutaj, jak jadłem, to ten jest
równie dobrze tak jak lokal, wygląd lokalu. Ten jest najlepszy sticky pudding, jaki jadłem w moim nie tyle YouTube'owskim życiu, co w ogóle życiu. Najlepsza część teraz dla marut. 40 funia, 30 pi za to, co zjadłem. Po pierwsze, za to, co zjadłem, nie? Naprawdę sporo zjadłem, nie musicie jeść żurku, nie musicie przede wszystkim jeść tego, co ja. Nie każdy z Was jest w stanie zjeść tyle, co ja. To jest po pierwsze, nie? Po drugie, ja jem tam fulla, wszystko tam wjeżdża sobie. Tak naprawdę ten jeden kompot by mi wystarczył. Ale chciałem piwko, chciałem wypić sobie Guinnessowe zdrówko za Was. No i co, 40 funia uważam w takiej ślicznej restauracji, takiej jakości jedzenie i porcje w Edynburgu. To nie są glinki mokre albo jakieś sokole. To jest naprawdę duże miasto, przepiękne miasto. To cena jest, uważam, bajeczna. Ale jeżeli Ty, Marudo, jeden z drugim uważasz, że to jest skandal, to nie macie teraz żadnego wyjścia. Patrzcie na to. Tutaj mają różne dania dnia, takie zestawy dnia, nie? Za 13 i chyba ryba jest za 15, nie? Z zupą. Ale jak to jest z Wami, marudy, nawet jak pokażesz takim marudom opcję B, to i tak znajdą jakieś wymówki. Także dla tych normalniejszych pamiętajcie, ta kwota uważam, że jest naprawdę atrakcyjna, ale jeżeli dla Was jest jakaś za duża i po prostu nie zjecie takich dużych dań, to tam są opcje zestawów dnia, które cenowo też powalają. Jak to bywa z moimi misjami YouTube'owymi, nawaliłem. Nawet nie pamiętam, żeby się usprawiedliwić, czy Wam powiedziałem o tej misji. A moją misją było po prostu dowiedzenie się, co The Percy oznacza. Po prostu to małżeństwo Dorota i mąż Doroty, którego niestety nie poznałem, ale pozdrawiam Ciebie też, mieli pub na początku. Ten właśnie, który tutaj widzicie, śliczny, fajny, naprawdę uwielbiam takie vibe'y. I później po prostu otworzyli tutaj tą restaurację, nie? No i niestety nie spytałem się, mam nadzieję, że oglądacie to, drodzy właściciele i drogi kolego Dawidzie. Po prostu fajnie byłoby, jakbyście mi albo w prywatnej wiadomości napisali, albo w komentarzu, skąd pochodzi nazwa The Percy. Dobra, mamy cały lokal omówiony, mamy ceny, mamy vibe'y, to znaczy vibe jeszcze nie powiedziałem, ale co? Dawid, mega fajny kolega, Dorota bardzo przemiła koleżanka, poopowiadali, ślicznie to fajnie jest zorganizowane. Tam jest obok pubik, możecie sobie pójść do pubiku, tutaj macie winka, macie naprawdę jakiś spory wybór wódek, nie? No dla mnie to była taka szpila, no bo mówię, inaczej będzie jak zostanę, a przyjadę tutaj na 100% ponownie do Edynburga, po prostu w prywatnym czasie, bo miasto jest przepiękne i na pewno wybiorę się do The Percy i wtedy, Doroto, możesz mi przedstawić listę dokładnie, jakie macie wódki. Nie przedłużając epizodu, słuchajcie, wjeżdża teraz werdykt. The Percy, Edynburg. To są fanfary dla świeżaków, jakbyście nie wiedzieli. Miejscówka. Smaczy. Śliczny, dla mnie najśliczniejszy lokal, w jakim byłem, a to jest taki gruby statement, bo naprawdę byłem w ślicznych, w Kulczew byłem naprawdę w ślicznych miejscach, nie? I też nie umniejszając dla tych czepiaczy, nie umniejszając nikomu innemu. Po prostu to jest mój taki osobisty styl. Ja lubię takie klimaty, to są takie brytyjskie klimaty, lubię takie coś. Przemiła obsługa, fajnie, pyszne jedzenie, naprawdę fajnie, że ten żurek jest świetnie, że jest mizeria i ten sticky pudding mega, nie? Porcje też naprawdę są konkretne, ceny dla mnie rewelacja, nie? Linki do Instagrama, do Facebooka i do strony internetowej, bo taki lokal obowiązkowo musi mieć stronę internetową, będzie przy piętym komentarzu i w opisie filmu. No i co? Tradycyjny apel, bo bez niego nie zakończamy epizodu. Wychodzić, wyjeżdżać, nie przepracowywać się, cieszyć się życiem, nie marudzić. Słuchajcie, tyle jest pięknych miejsc w UK. Pamiętajcie, chociaż moi widzowie, moi stali widzowie dobrze o tym wiedzą, nadajemy na tych samych vibe'ach i z tego się cieszę, że w ogóle tutaj jesteście. Moi widzowie dobrze wiedzą, że UK to nie tylko Lidl, Aldi, Carbwood i praca, nie? Na 3 zmiany. Cieszyć się życiem, nie marudzić
Widzimy się za tydzień, a w ogóle dajcie znać w komentarzu, czy byliście w Edynburgu, czy też lubicie tak jak ja Szkocję i czy byliście w Dippersea. Trzymajcie się, widzimy się w niedzielę za tydzień o godzinie 19 UK czasu. Hej!